much God loves passion. Uczę się tego, jak bardzo Bóg kocha pasję. And sometimes he just opens the door Czasami On po prostu otwiera drzwi, for passion to occur, żeby pasja mogła się wylać. just to see what you will do. Żeby tylko zobaczyć, co Ty w tej sytuacji zrobisz. So I want to just mention two things. Chcę tylko wspomnieć o dwóch rzeczach. Whenever Israel went to war, Kiedykolwiek Izrael szedł na wojnę, it was the custom of the Hebrew children takim dzieci hebrajskie miały taki zwyczaj, that the men would all gather in a bunch, gather together. że mężczyźni zbierali się tak do kupy razem, The women would dance around them, a kobiety tańczyły wokół nich, challenging them, tak stawiając im wyzwanie, encouraging them zachęcając ich, to be bold, żeby byli mężni, to be brave, żeby byli odważni, to fight for their family and their żeby children, walczyli za swoje rodziny, za dzieci and to bring the victory back home to i the aby women. przynieśli do domu zwycięstwo. And then the women would get in a circle in the middle in a group. I wtedy kobiety wchodziły do środka And then the men would march around them i mężczyźni maszerowali wokół nich and say, we will bring home the i victory. mówili: przyniesiemy do domu zwycięstwo. We will bring home the flag of the enemy. Przyniesiemy do domu flagę We nieprzyjaciela. will be victorious. Będziemy zwycięzcami. And we will come back home so our families will be free. I wrócimy do domu tak, żeby nasze rodziny były wolne. And then the men would march off I mężczyźni wtedy odchodzili to battle. na bitwę. That was very similar to what happened today. To było bardzo podobne do tego, co robiliśmy tutaj rano. Men came forward, Mężczyźni wyszli naprzód. and it so encouraged women Kobiety zachęcały. that when they were given the opportunity, I kiedy one miały możliwość, they leaped forward po prostu wybiegły naprzód, to encourage the battle. żeby jeszcze zachęcić do bitwy. And so we need to remember this Musimy issue. pamiętać, God has made men and women in certain ways. że Bóg stworzył mężczyzn i kobiety w konkretny sposób. He has made men to conquer. Mężczyźni zostali stworzeni po to, żeby zwyciężać i podbijać. You need to remember, men. Musicie pamiętać, mężczyźni. God created Adam Bóg stworzył Adama outside the garden. poza ogrodem. Before the garden was ever created, Zanim ogród został stworzony, He made Adam outside of that garden to conquer the land. On stworzył Adama poza ogrodem, żeby zdobył tę He has ziemię. put within our spirit I On włożył coś takiego do naszego ducha. a need and a drive to conquer. Potrzebę i taką motywację, żeby zwyciężać, zdobywać. When did He create the woman? A kiedy stworzył kobietę? He created the woman inside the garden. A kobietę stworzył w ogrodzie. She has this need Ona ma taką potrzebę, to maintain aby utrzymać and to clean i uporządkować and to protect i chronić and to encourage i her aby husband to zachęcać conquer. i żeby zachęcać męża, aby on był And zdobywcą. women are made Kobiety są stworzone, to get excited żeby się ekscytować about the adventure of conquering. samą przygodą zdobywania rzeczy. But they want to see their husband conquer. Ale chcą widzieć, jak to ich mężowie zdobywają. They love the idea of conquering, One lubią samą ideę zdobywania, but they want to see you men do ale it. kobiety chcą widzieć, jak to wy robicie, So we need to mężczyźni. understand that dynamic of creation. Więc chcę, żebyście zrozumieli samą tą dynamikę stworzenia. And so when women see men become passionate about victory, Więc kiedy kobiety widzą, jak mężczyźni zaczynają pałać pasją zwycięstwa, they become even more inspired. one są jeszcze bardziej zainspirowane. The problem is lately with men in the world, Problem jest taki, że ostatnio, jeśli chodzi o mężczyzn w ogóle na we świecie, just kind of sit back mężczyźni raczej tak się cofają and say, it'll conquer itself. i mówią: a, to się samo jakoś zdobędzie. I'm too busy to conquer. Jestem za bardzo zajęty, żeby zdobywać I'm coś. too tired to conquer. Jestem za bardzo zmęczony, żeby I'm zdobywać. too old to conquer. Jestem za stary, żeby zdobywać. I'm too weak to conquer. Jestem za słaby, żeby zdobywać. Let the other guy conquer. Niech to ten drugi facet Any zdobędzie. number of excuses. I każda wymówka jest dobra. But here's what I sense is happening.
Ale wydaje mi się, że dzieje się coś takiego. I sense God is raising up men like David. Wydaje mi się, że Bóg wzbudza mężczyzn takich jak Dawid. And it says in 2 Samuel chapter 6 W drugiej księdze Samuela w 6 rozdziale that David gathered together jest napisane, że Dawid zebrał the choice men of Israel. najlepszych mężów z Izraela. That means the guys who really were brave, To znaczy tych ludzi, tych mężczyzn, którzy naprawdę mieli odwagę, who were men's men, którzy byli mężami nad mężami, who were strong and fast, którzy byli silni i szybcy, who were not in any way weak. którzy w żaden sposób nie byli słabi. So he gathered together all these choice men, Więc wybrał tych najlepszych mężczyzn. and there were 30,000 who gathered together. I było tam 30 000 facetów. When they got those 30,000 together, Kiedy zebrał tych 30 000 ludzi, they went and got the Ark of the Covenant, oni poszli i przynieśli Arkę Przymierza. and they brought it back to I Jerusalem. przyprowadzili ją z powrotem do Jerozolimy. In verse 14, W 14 wersecie. then David danced before the Lord Wtedy Dawid tańczył przed Panem with all his might. z całej siły. I want to point out something here. Chciałem tu coś Nowhere in this zauważyć. passage Nigdzie w tym fragmencie does it say the Spirit of the Lord came upon David nie jest napisane, że Duch Pański spoczął na Dawidzie and he danced. i wtedy tańczył. It says he danced unto the Lord with all his might. Jest napisane, że Dawid tańczył przed Panem z całej swojej siły. And he danced only wearing a linen ephod. I on tylko tańczył ubrany w taki lniany efod, His underclothes. czyli bieliznę. How could that happen? Jak to się stało? And as that continued, I dalej czytając, David continued dancing Dawid dalej tańczył and he returned to his house. i wrócił do domu. And his wife Michal met him. I jego żona wyszła mu na spotkanie And said to him, i powiedziała mu: well, o, how glorious jakże was chwalebnie, the king of Israel today, jakże chwalebnie występował dziś król Izraela, uncovering himself, taking off his clothes odsłaniając się, zdejmując ubranie in front of all the women. przed tymi wszystkimi, na oczach tych wszystkich kobiet. Guess what she was thinking? Wiecie, co ona sobie myślała? She wasn't thinking about God at all. Wcale nie myślała o Bogu. She was thinking about all the women seeing David dancing in his underwear. Ona myślała o tych wszystkich kobietach, które widziały, jak Dawid tańczy w bieliźnie. She said, you behave like one of those base fellows. Ty zachowujesz się jak jeden z tych szalonych facetów. In other words, those guys that live in caves that run around naked screaming. Wiesz, jeden z tych, co mieszka w jaskiniach i lata dookoła i wrzeszczy. You were acting like one of those. Jak jeden z tych szaleńców. So David said to Michal, Więc Dawid powiedział do niej: it was before the Lord to przed Panem się who działo, chose me instead of your father który wybrał mnie zamiast twojego ojca and appointed me ruler over the people of Israel. i wyznaczył mnie jako władcę nad ludem Izraela. Now, guess what? Here's what he said. Zgadnijcie, co tu jest napisane. Therefore, I will play music before the Lord. Także będę więc grał muzykę przed Panem. And what did we just do? A co myśmy robili? We played music before the Lord. Właśnie graliśmy muzykę Panu. And I will be even more dignified than this. I będę jeszcze bardziej pozbawię się szacunku. And you think this is bad? Myślisz, że to było coś haniebnego? Wait till you see what I do next time. Poczekaj, aż zobaczysz, co zrobię następnym razem. This was nothing. To jeszcze nic. Wait till you see the next time. Poczekaj, aż zobaczysz, co będzie następnym razem. And I will be humble in my own sight. I będę pokorny. In other words, I in my own sight will not be proud. Ja
sam nie będę w swoim mniemaniu dumny. Within myself, I will not be too proud to dance before the Lord. Ja w sobie samym nie będę zbyt dumny, żeby tańczyć przed Panem. As for the women you spoke of who saw me dance, Jeśli chodzi o kobiety, o których mówiłaś, że widziały, kiedy tańczyłem, by them I will be held in highest honor. one będą miały dla mnie największy szacunek. Whoa. Most of us men think Większość z nas facetów myśli if they see sobie, us dance, jeśli ktoś zobaczy nas, jak tańczymy, they will think we're fools. będą myśleć, że jesteśmy głupcami. But David understood, men, Ale Dawid rozumiał facetów, that when women see men passionate for God, że jeśli kobiety widzą mężczyzn, którzy są pełni pasji dla Boga, they don't think we're fools. one nie myślą, że jesteśmy They głupcami. hold us in highest One honor. mają dla nas wielki szacunek. It is a principle of God. To jest zasada Boża. He has made us this way. Tak nas stworzył. It is not wrong. To nie jest nic złego. It is with intent that God did it. Bóg stworzył to naumyślnie, To encourage us men not to shrink back. żeby nas zachęcić, żebyśmy się nie cofali, żebyśmy się nie wycofywali. So the answer to those who say, well, I don't think that was the Lord. I odpowiedź dla tych, którzy myślą, że to nie było z Pana. I don't think the Lord moved on those people to do that. Nie wydaje mi się, żeby Duch Pański stąpił na ludzi, żeby tak robili. Remember David. Pamiętajcie Dawida. Neither did the Lord move on David to do this, Duch nie stąpił na Dawida, żeby to zrobił. but he did it anyway. Ale on i tak to zrobił. And God honored it. I Bogu to było miłe. And God blessed David. I Bóg błogosławił In fact, Dawida. he honored it so much To było tak bardzo miłe Bogu, that he struck Michal barren, so she never bore any children. że jego żona stała się niepłodna i nie miała nigdy dzieci. My caution to people that criticize this I ona była jedną z osób, które krytykowały. is to be careful. I mówiła, żeby być ostrożnym. Barrenness can come in many ways. I ja chciałam powiedzieć, żebyście uważali, niepłodność może przyjść na różne sposoby. Barrenness does not have to come by not having children. I niepłodność nie musi koniecznie oznaczać tego, że nie można mieć dzieci. Barrenness can come because you have no friends. Niepłodność może też oznaczać brak przyjaciół. Barrenness can come because you have no finances. Niepłodność może oznaczać ubóstwo finansowe. Barrenness can come because you have no job. Niepłodność może oznaczać to, że nie możesz dostać pracy. Barrenness can come because everything you have was taken away. Niepłodność może oznaczać to, że zabrano ci wszystko, co miałeś. Barrenness comes in many forms. Niepłodność przychodzi na różne sposoby. To Michal, who wanted to bear children, Do Milki, która chciała mieć dzieci, she was struck barren, so she could not have any. dla niej niepłodność znaczyła to, że nie mogła ich mieć. Whatever you want, Cokolwiek chcesz, God will keep it from you. Bóg ci tego nie da. That's barrenness. To jest niepłodność. When we criticize what God is doing, Kiedy krytykujemy to, co robi Bóg, when we criticize people kiedy krytykujemy ludzi, who have passion for Jesus, którzy mają pasję dla Jezusa, then something terrible can happen to coś us. strasznego może się nam przydarzyć. God loves it Bóg kocha to, kiedy when dzieją we się takie stir rzeczy. ourselves up Kiedy wzbudzamy siebie samych, wzbudzamy To- naszego ducha, to go after Him. żeby szedł za Nim. But this logical brain of ours Ale ten nasz logiczny umysł, that has to have everything in order, który musi mieć wszystko poukładane, everything done decently, wszystko zrobione porządnie, everything done very clean wszystko zrobione w bardzo uporządkowany and sposób, nice and neat, ładny, taki zgrabny. that's going to be changing. To się będzie zmieniać. Let's see. How many of you have your notes with you from the class? Ile tutaj ludzi ma swoje notatki ze szkoły ze sobą? Albo z zajęć któryś tutaj już? You have your notes? Te skrypty. Hold them up. Hold them up. Podnieście te skrypty. Ah, very good. Bardzo dobrze. Okay, so open your book, open your notes Otwórzcie skrypty
to divide into groups of Chcę, żebyście się podzielili na grupki. 4 or 5. 4-5 osób. And every group needs to have someone in their group that has the notes. I każdy w grupce musi mieć kogoś z notatkami, ze skryptem. You'll need your Bible Będziecie potrzebować Biblii and you will need those notes. i będziecie potrzebować skryptu. And I want you to answer the questions found on page 110. I chciałbym, żebyście odpowiedzieli na pytania na stronie 110. It's concerning the plagues of Egypt Dotyczy to plag egipskich and what the sorcerers of Egypt could do i co czarodzieje w Egipcie byli w stanie zrobić and what God did. i co zrobił Bóg. And I want you to answer those questions. Chcę, żebyście odpowiedzieli na te pytania. Ojej. Yeah. That's a That's the conqueror. plague. To była That was a plaga. plague and you conquered it. To Good. była plaga i to był zdobywca. Mężny. So answer these questions and then we'll come back and see what you found out. Więc odpowiedzcie na te pytania na stronie 110 na temat plag egipskich i zobaczymy, co żeście tam wynaleźli. You'll need to read the passage in the Bible. Musicie przeczytać ten fragment w piśmie. You can move your chairs around. Możecie poprzestawiać krzesła. You can spread out. Możecie tam wyjść na zewnątrz na korytarz. Whatever you need to do. Cokolwiek wam wygodnie. And we'll see the difference between God and the power of the evil one. I zobaczymy jakaś różnica między mocą Bożą a mocą złego. Very interesting passage Bardzo interesujący fragment, because we saw that the evil one could do some things. bo zobaczyliśmy, że zły mógł niektóre rzeczy zrobić. So the first question was, Więc pierwsze pytanie brzmi: were the magicians of Pharaoh there challenging Moses? czy magowie Faraona w tym fragmencie rzucali wyzwanie Mojżeszowi? Yes, they Tak. were. Tak. Okay, second question. Drugie pytanie. Which of the wonders could the magicians do? Które z cudów mogli magowie wykonać? So how about, let's just go through them one at a time. Popatrzmy po jednym. What about the rod and the serpent? Laska i węże. Okay. What about the water turned to blood? A woda zamieniająca się w krew? Tak. Tak. How about the plague of frogs? Żaby. Tak, okay. How about the plague of lice? Komary. Yeah. How about the plague of flies? Muchy. Yeah. How about the plague of diseased livestock? Zaraza zwierząt. Yeah. How about the plague of boils? Wrzody. Yeah. How about the plague of hail? Grad. All right. The plague of locusts. Szarańcza. The plague of darkness. Ciemność. The plague of the death of the firstborn. Śmierć pierworodnych. Okay, now, what could the magicians not do? Czego nie mogli robić in magowie? all the cases, what could they not We do? wszystkich przypadkach. We wszystkich przypadkach. They couldn't make these withdraw the plagues. Right, they could not stop Nie mogli, anything that God started. to prawda, nie mogli zatrzymać niczego, co już zaczął Bóg robić. That's very important for you to know. Bardzo ważne, żebyście to rozumieli. Anything that God does, the enemy cannot stop. Że jeśli Bóg zacznie coś robić, wróg nie może tego zatrzymać. Why is that important? Dlaczego to jest ważne? Because when God tells you to do something, Bo jeśli Bóg mówi ci, żebyś coś zrobił, the enemy cannot stop you from doing it. wróg nie ma mocy zatrzymać cię od zrobienia He tego. can get you discouraged Może cię zniechęcić, by resisting you, stawiając ci opór, but he cannot stop you from doing what ale God nie said. może przeszkodzić ci w zrobieniu tego, co Pan ci nakazał. There's going to be many things that happen in the future Będzie wiele rzeczy, które będą się działy w przyszłości, whereby the enemy tries to use
apparent miracles. gdzie wróg będzie próbował używać pozornych cudów. But there is magic and illusion in it all. I jest w tym magia i iluzja i to wszystko. The enemy has very limited power. Wróg ma bardzo ograniczoną moc. And he would try to make you think his power is much bigger than it is. I on będzie chciał, żebyś myślał, że jego moc jest o wiele większa niż w rzeczywistości. Okay, now, Następnie. let me put some overheads up. Tutaj slajd pokażę. Is this a picture of a young woman or an old woman? Czy to jest obraz przedstawiający młodą kobietę czy starą kobietę? Stara? Młoda? Okay, Tak, how tak. many think old? Kto myśli, że stara? How many think young? Kto myśli, że młoda? Okay, everybody that thinks it's a young woman, stand up. Kto myśli, że młoda, niech wstanie. Now here's what you have to do. Musicie zrobić coś takiego. Look at those sitting down. Popatrzcie na tych, którzy siedzą. You must show at least two people Musisz pokazać przynajmniej 2 osobom and convince them what you see. i przekonać ich o tym, co widzisz. Because that's exactly how you interpret a dream. To jest ważne dla was, bo w ten sposób interpretujemy sny. The same process that you use there Ten sam proces, którego używamy tutaj, is the same process you will use in interpreting a dream. ten sam proces będzie miał miejsce, kiedy będziemy tłumaczyć sny. Okay, so that's Więc the difficulty is always not in the dream, but in the explanation. bo trudność nigdy nie znajduje się w samym śnie, ale w tym, jak go tłumaczymy. And so it is with the things of the Spirit. I tak samo jest z rzeczami ducha. Many people will see the things of the Spirit one way. Jedni będą widzieć rzeczy ducha w jeden sposób, You have to show them the things of the Spirit are a whole different way. a ty musisz im pokazać, że rzeczy ducha polegają na czymś innym. And you have to do that with words. I musisz to zrobić przy pomocy słów. Okay, let's dismiss for lunch and come back at 3:30. To teraz jest... No? No afternoon? Just tonight. No afternoon. Dismiss for lunch, come back tonight at 6. Tutaj jest już przerwa na lunch i powrót jest o 6:00.